Obecnie dominujący model rolnictwa, określany jako intensywny czy przemysłowy, zdecydowanie nie jest najlepszy dla naszej planety. Dzieje się tak przede wszystkim z dwóch powodów. Rolnictwo negatywnie oddziałuje na bioróżnorodność i na zasoby wodne. Z drugiej strony zmiany klimatu powodują, że woda dla rolnictwa staje się coraz ważniejsza. Obszary rolne, agrocenozy są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu. Ale tą wrażliwość możemy zmienić, dlatego że klimat zawsze się zmieniał, ale człowiek może być głównym czynnikiem zmieniającym wrażliwość systemów rolnych na zmiany klimatu. Otóż w ekologii wiadomo, że systemy, które są nawadniane, podlegają procesowi hydroserii, czyli zaczynają coraz bardziej kumulować wodę, zaczynają akumulować materię organiczną i w tym momencie są to tak zwane mokradła, torfowiska i pełnią taką rolę stabilizującą cykl hydrologiczny, ale również bilans cieplny danej zlewni, ponieważ schładzają obszary. Natomiast w momencie, kiedy otwieramy krajobraz, kiedy wycinamy duże ilości lasu, czyli biomasy, tworzymy warunki dla kseroserii, czyli przesuwania się tej struktury biologicznej w stronę ekosystemów takich suchych, mało retencjujących wodę. I nasza wiedza, zrozumienie tych procesów wskazuje, że nowoczesny krajobraz rolniczy, który rzeczywiście produkuje dużą ilość żywności, bo zapotrzebowanie jest i będzie rosło, musi być odporny na suszę. Bilans wodny w obszarze rolnym zależy od trzech czynników. Od promieniowania, pojemności atmosfery dla pary wodnej. Im suchsza, tym szybciej odparowuje woda. I trzeci parametr, wiatr. Otóż tych pierwszych dwóch nie da się regulować. Natomiast szybkość wiatru to jest czynnik, który możemy regulować. I zmniejszanie szybkości wiatru w obszarach intensywnego uprawy pól jest kluczowym elementem dla, po pierwsze, spowolnienia przesuszania się pól i utraty materii organicznej z gleby. Dlatego, że przesuszające się pola w wyniku dużej szybkości wiatru tracą nie tylko materię organiczną, materię mineralną również. No i stąd mamy burze piaskowe i restytucja tej materii organicznej jest bardzo skomplikowana i droga. Stąd lepiej zapobiegać niż leczyć. Działalność rolnicza jest odpowiedzialna w ogromnym stopniu za zanieczyszczenia typu biogennego, mam tutaj na myśli związki azotu i fosforu, które odpływają z tych obszarów do wód gruntowych i dalej do wód powierzchniowych. Zanieczyszczenia te możemy podzielić na punktowe i obszarowe. Do punktowych należą m.in. miejsca, w których składowane są nawozy naturalne, organiczne, bezpośrednio na powierzchni gruntu i w wyniku odcieku gnojowicy w głąb profilu glebowego dochodzi do rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń w skali krajobrazu, w skali zlewni do niżej położonych punktów w tejże zlewni, czyli rowów melioracyjnych, małych rzek, większych zbiorników zaporowych, jezior, stawów. Do punktowych zanieczyszczeń należą również nielegalne zrzuty ścieków komunalnych, czyli po prostu wypompowane szamba, które są odprowadzane gdzieś bezpośrednio na terenie zlewni, często wśród zadrzewienia śródpólne. Natomiast do zanieczyszczeń obszarowych należą nawozy mineralne, które wprowadzane w dużej skali krajobrazu nie są wykorzystywane do końca przez rośliny uprawne do budowy ich biomasy i jako niewykorzystane przepływają do wód gruntowych i również w tym krajobrazie rozpływają się i odpływają dalej do wód powierzchniowych. Jest to szczególnie niebezpieczne w obszarach, gdzie mamy do czynienia z glebami słabymi, tak zwanymi lekkimi, piaszczystymi, gdzie forma azotanowa, ta najłatwiej migrująca w profilu glebowym, w wodzie w profilu glebowym, rozpływa się w tym krajobrazie i ucieka nam z tych obszarów rolniczych do wód. W mojej ocenie tempo pozytywnych zmian w rolnictwie zachodzi zbyt wolno. Obserwujemy ciągły spadek materii organicznej w profilu glebowym, węgla organicznego, co skutkuje szeregiem negatywnych zmian, zarówno jeżeli chodzi o asymilację nawozów wprowadzanych, jak i problem z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego.
Zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa, zwłaszcza nadmierne ilości azotu, fosforu czy pestycydów, bezpośrednio zagrażają jakości zbiorników wodnych. Typowy krajobraz rolniczy stanowi mozaikę ekosystemu. Składają się na niego m.in. pola uprawne, lasy, łąki, ale także ekosystemy naturalne i półnaturalne, jak miedze, zadrzewienia śródpolne, czy też zbiorniki i oczka wodne. Ten główny element krajobrazu rolniczego, czyli pola uprawne, stanowi dla nas niesamowite źródło korzyści ekosystemowych, głównie zaopatrzeniowych, czyli zaopatrzenie w żywność ludności. Jednakże powoduje on też ogromną presję poprzez zanieczyszczenie środowiska, np. zanieczyszczeniami obszarowymi. Negatywny wpływ pól uprawnych może być kompensowany przez strukturę krajobrazu, czyli właśnie występowanie tych ekosystemów naturalnych i półnaturalnych, które mają właściwości ochronne i wspomagające środowisko. Dzięki nim mamy do czynienia z ochroną gleby przed erozjami, zatrzymywaniem wody, ale także właśnie ochroną przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. W ramach prowadzonych przez nas badań społecznych udało nam się zidentyfikować te elementy krajobrazu oraz te usługi ekosystemowe, które są najważniejsze dla rolników. Wyniki badań pokazują, że takimi elementami krajobrazu najważniejszymi dla rolników oraz usługami ekosystemowymi są te związane z produkcją rolną, czyli pola uprawne oraz możliwość zaopatrzenia w żywność. Są to też te elementy krajobrazu i te usługi, które przynoszą rolnikom bezpośrednią korzyść ekonomiczną. Ten sposób wartościowania krajobrazu rolniczego stanowi wyzwanie z perspektywy zarządzania nim, tak aby zapewnić jak najwięcej usług regulujących i wspierających środowisko. Rolnicy przypisują mniejsze wartości jednostkom krajobrazu rolniczego, takim jak miedze, drogi polne czy też zadrzewienia śródpolne, dlatego że nie przynoszą im one korzyści ekonomicznych. Te elementy doceniane są natomiast przez rolników gospodarujących mniejszymi polami, ponieważ mają dla nich wymierną korzyść. Dzięki nim mogą dojechać do innych pól zlokalizowanych w różnych miejscach gminy. Wszelkie zmiany, które zachodzą w strukturze krajobrazu rolniczego, wynikają także z innych czynników, takich jak specjalizacja gospodarstw rolnych, czyli powstawanie gospodarstw bezinwentarzowych, zwiększenie parku maszynowego, czy też zmiany demograficzne związane ze starzeniem się mieszkańców, czy też niechęcią młodych do pozostawania na gospodarstwie. Prowadzi to do komasacji gruntów w rękach jednego rolnika, a przez to do utraty siedlisk i obszarów istotnych z punktu widzenia bioróżnorodności, retencji wody w krajobrazie, czy też zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez występowanie barier biogeochemicznych. Przemiany, które zachodzą w rolnictwie, oparte na zmianie struktury krajobrazu i uproszczenie mozaikowatości pól, powodowane także przez politykę rolną oraz dopłaty do gospodarstw, wpływają na nieuwzględnienie wzmocnienia odporności ekosystemów na stres antropogeniczny. Projekt wdrażania planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy, w skrócie LEW Pilica, planowany jest do realizacji do końca roku 2030. Realizujemy go w partnerstwie pomiędzy Wodami Polskimi RZGW w Warszawie, Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, a także firmą FPP Enviro. Na zlewnię pilotażową została wybrana zlewnia Pilicy z uwagi na fakt, że występują na jej obszarze problemy z wdrażaniem planów gospodarowania wodami, występuje presja rolnicza, presja komunalna, a także występują problemy związane z ciągłością morfologiczną rzek. Naszym zadaniem jest realizacja zadań oraz katalizowanie wdrożenie zadań wskazanych w planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły, tak aby osiągnąć cele środowiskowe wskazane w ramowej dyrektywie wodnej. Cele te chcemy osiągnąć m.in. poprzez wdrożenie biotechnologii ekohydrologicznych, czyli rozwiązań opartych na przyrodzie, tzw. NBS-ów. W ramach projektu planujemy demonstracyjne wdrożenie stref ekotonowych, aby ograniczyć presję pochodzącą z rolnictwa, a także sekwencyjne systemy sedymentacyjno-biofiltracyjne służące do podczyszczenia wód opadowych. Naszym celem jest, aby ograniczyć inwestycje związane z hydrotechniką, a pójść bardziej w rozwiązania przyjazne naturze.
Cele te możemy osiągnąć tylko jeśli zapewniona zostanie współpraca między instytucjami naukowymi, które zapewniają transfer wiedzy, a także organami państwowymi. Dlatego też w projekcie Wody Polskie odpowiedzialne są za gospodarowanie wodami. RC-PAN jest instytutem, który specjalizuje się w rozwiązaniach ekohydrologicznych. FDPA odpowiedzialne jest za promowanie zrównoważonego rolnictwa oraz obszarów wiejskich, a firma FPP Enviro realizuje wiele innowacyjnych projektów związanych z zagospodarowaniem wód opadowych oraz adaptacją miast do zmian klimatu. Dlatego też mam nadzieję, że wspólnie ze wszystkimi beneficjentami, instytutami naukowymi będziemy mogli osiągnąć sukces, czyli poprawić stan wód.